Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy sprawdzać Soft Start. Kiedyś nakręciłem filmik tylko taki, powiedzmy, instrukcyjny, pokazując co to jest Soft Start, jak mam obszyte. I tak z widzem porozmawiałem sobie troszeczkę i chciałby wiedzieć, jak zbudować taki soft start, jak to jest zrobione i jak to działa. Więc kupiłem takie coś do kompresora. Tu pisze 1,5 kW. Tutaj też jest 1,5 kW na 220. I co? W pierwszym etapie zobaczymy, czyli ja sobie to otworzę. Pościągamy sobie wszystkie śrubki, zobaczymy, co tam w środku siedzi. Później spróbuję to podłączyć pod żarówkę, czy pod coś podobnego, albo pod kompresorek, ten co tutaj mam na labo. I zobaczymy, jak to działa. Więc co, lecimy. Najpierw to rozbierzemy. Już nie ma taki 100% unboxing z pudełka, ponieważ sobie zobaczyłem, jak to jest spakowane. No, trochę to mi się wydawało dość duże. No to jakoś dziwnie luźno przykręcone. Jakieś duże to było, no i jest duże, 1,5 kW, ponieważ kompresor bierze coś około 800 W. Mówię, że sobie muszę zmierzyć, z czym mam do czynienia. Tutaj jest ponoć, jest taka zworka, że tym możemy sterować on-off. Chyba jeden jest rozruch, drugi jest hamowanie. Hamowania nie będę używał, bo to tylko będzie kompresor startować. Tylko będziemy regulować, jak mamy czas i powiedzmy prąd, jaki będziemy dawać. Będę tak starał się w sekundę, maksymalnie 2, żeby ten rozruch trwał. I co? Spróbujemy to otworzyć. Jak widać, raczej to pójdzie. Tylko sobie dam troszeczkę inaczej kamerę. Gdzieś tu są jakieś zaczaski, znają życie. Gdzieś tutaj coś na pewno będzie musiało opuścić. Może, że muszę jeszcze to odkręcić, tylko się na to nie przygotowałem. Próbówka powinna dać radę. Zobaczymy, co tam siedzi w środku. Są na pewno zaczaski. Nie od tej strony. Jedynie jest opcja, to może później już nie działać tak, jak powinno, że to musimy wygiąć sobie tak, żeby to przeszło przez obudowę, więc Wy nie będziecie musieli jeszcze raz tego robić. Jak coś, to sobie zniszczę albo nie zniszczę, ale jakoś sobie ewentualnie poradzę. Czemu wziąłem sobie wyższy, bo mam 800 W kompresor, a wziąłem 1,5 kW. Nie chcę tutaj dawać żadnego rezystora, raczej radiatora, bo jest zestaw, że można kupić z dużym radiatorem i przedmuch. Mi się średnio podoba taki pomysł, żeby dodatkowo jeszcze jakiś element mechaniczny tu dodawać. Dobra, zoomniemy sobie, co tu widać. Część elektroniki jest zalana. Nawet widać, jest to miękkie, spoczko. Teoretycznie idzie to zeskrobać, a praktycznie raczej nie. Czy to pójdzie wyciągnąć? Też raczej nie. Coś tutaj jest to chyba jakoś wklejone, tam widać klej, bo tu są śrubki, ale do śrubek już nie dojdę. Jest elektronika, spoko, ale co mi się rzuca w oczy, dobra, ta część jest zabezpieczona, tam się gdzieś nalało, ale tutaj to nie jest w żaden sposób zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
Więc to bym musiał sobie jeszcze solder maską zalać. Tu mamy te dwa przewody, które są łączone. Później blaszki. Na razie nie widać, żeby pękało, ale zobaczę, jak to się sprawi, jak to założę. Średnie troszeczkę rozwiązanie, bo dwa razy to rozłożymy i już jest po zawodach. Chętnie się dorwał tutaj do tych śrubek, tylko tak jak trzymam sobie palcem, to jest gdzieś tu. Raczej nie dojdę, choć tutaj jest raczej taki, widać, grzebień. Może by szło tą płytkę odczepić. Ale chyba jednak nie pójdzie. Nie jestem w stanie tego wyczepić. Może, że tu jest gdzieś śrubka. Musiał ten kit cały odrapać, ale się boję, że to nie da rady. Nie da radę. Są tam kondensatory elektrolityczne, czyli po jakimś tam czasie to na pewno zdechnie. Tam widać jakiś transformatorek, czyli może być tutaj transformatorek, czyli tu będzie sekcja wysokiego napięcia, sekcja niskiego napięcia. I dlatego to nie jest osłonięte, bo tutaj może będzie U10, to będzie układ elektroniczny 10, ale to jest jakiś stabilizator napięcia, żeby sterować tym płynnie, więc tutaj będzie sekcja wysokiego, niskiego napięcia, żeby można było tym sterować, więc tutaj może być na tym, nazwijmy to, przycisku, wyzwalaczu niskie napięcie i sterowanie elektroniką. Jak szybko to będzie reagować, nie mam pojęcia. Spróbuję później jakieś zdjęcia zrobić, co tam jest w środku. Chętnie bym to rozebrał, tylko właściwie nie wiem, czy się opłaca. No, wygląda to jako tako, powiedzmy, w miarę ok. Kusi, żeby się do tego dorwać, ale nie mam za bardzo jako do tego się dobrać. Typowo jednorazowa, wszystko zalane. Może szybciej by było tą całą płytkę wypchać do środka. Nie, ta płytka nie pozwala, żeby była w dół wypchana. Rozłączyć tego też nie idzie. Tu będzie albo grzebień, albo coś takiego. Jeden, drugi. Bo to bym umiał w tą stronę wypchać. To nawet widać, że tu jak jest ten metal, to on się musi tutaj opierać z tej strony, więc w tą stronę to musi wyjść. Ale nie jestem w stanie tego zrobić. Jak na ten moment. Ok. Teraz to musi być w ten sposób, bo tu jest gniazdo na diodę, tu jest na diodę. Nic. Pozostaje to poskładać. Robię zdjęcia. Będą zdjęcia na końcu filmu. Tak, wziąłem sobie śrubokręt i troszkę do tego dziabłem, bym nie był sobą, jakbym nie spróbował. Fajnie to schodzi. Spróbuję na kamerze. Ewentualnie jak to rozwalę, to będziecie widzieć coś w tym siedzi. Jak to było zbudowane. Więc tu będę po kawałeczku starał się wydłubiwać ten kit. Tak, żeby nie uszkodzić elektroniki, czyli śrubokręcik troszeczkę wisi w powietrzu i cisnę do przodu, tak żeby nie jeździć śrubokrętem
po płytce, żeby nie zdrapać elementy, ale zawsze warto sobie zobaczyć. Fajnie widać, nawet tutaj się odbijają numerki na tym. Więc jest szansa, że to będzie takie długie, że same testy będą w osobnym filmie. Bo chyba zaraz dojdziemy do tego, jak to tutaj jest sklejone między sobą. No i jest tutaj to, co myślałem, że będzie. Czyli jakiś grzebień. A tutaj spróbuję się do tego grzebienia dorwać. Ale grzebień. Pytanie, czy jest tylko jeden, czy jest z tego grzebienia więcej. No ogólnie spoko, bo w technologii SMD większość jest rzeczy zrobiona. Tam od dołu strona chyba DCL jest przez otwór. Więc spoko. Jak już tu będę miał całe otwarte, pościągam sobie. Jak to kumpel mówi, to nie jest sekcja zwłok, to jest vivisekcja, czyli rozbieramy coś żywego, żeby zobaczyć, jak to działa. Tutaj widać, że jest kondensator. Możliwe, że mnie nie będzie chciał ten kondensator puścić, jak to będę próbował wyciągnąć do góry, więc będę musiał go odlutować. Tak jak to delikatnie schodzi, może nie będzie potrzeby, ale później będę musiał wszystko ładnie solder maską pomalować. No chyba tu się bali, że wysokie napięcie może gdzieś przeskoczyć, a ma to prawo bytu. Takie myślenie, jak tutaj jest sekcja wysokiego zasilania i te piny nawet widać, ten się tutaj opierał, więc coś jest na rzeczy. Ale na razie to idzie dość fajnie. Każdy, który się kopał troszeczkę z takim kitem, wie, że trzeba delikatnie. Tutaj ładnie widać, że to się odkleja. Czasem jest ta masa taka uparta, że to schodzi razem z elementami. A tutaj mam jeszcze P1 do programowania. Może być. Może tu jest jakaś elektronika, która jest programowalna. Zrobię później jeszcze zdjęcia elektroniki, co tam jest. Może któryś układ jest programowalny. Nie siedzę aż tak w tym. Ktoś będzie zainteresowany, to może sprawdzić. I to jest właśnie to, co ja nieraz piszę, że u mnie jest spontan. No, plan na film jest pokazać tamto, siamto, wamto. A później wychodzi, a jeszcze tutaj jest tak to zrobione, no to lecimy z tematem i wychodzi spontan. No tak jak teraz, wyszedł troszeczkę spontan, że zrywam tą całą masę. No ale przynajmniej będzie jeden odcinek, który będzie pokazywał, co tutaj mamy w środku. Już mniej więcej patrząc po elementach wiem, gdzie jeszcze powinny być inne elementy. Więc się aż tak nie boję tym śrubokrętem jechać. Ogólnie to raczej tak w miarę schodzi, nic nie uszkodzę. Ale trzeba i tak uważać, żeby gdzieś tą izolację nie przebić czegoś. Teraz tutaj by była dobra szczotka, taka bardzo miękka. To można by było wszystko zdrapać. Troszkę tutaj nawaliłem syfu, no ale teraz widać, z czym tutaj mamy do czynienia. No jest pełna elektronika. Teraz biorę się za lutownicę i odlutuję te słupki. Te i te stawiam. Choć zaraz zobaczę.
tak pod kątem patrząc, na razie spróbuję to odlutować, a później zobaczymy dalej, bo możliwe, że jak mi się uda tutaj to odlutować, to mi się uda wyciągnąć z płyty, choć ten cały przewodnikowy może być na większej ilości pinów. Dobra, początek najpierw to spróbuję odlutować, później jak nie pójdzie, to spróbujemy to jeszcze odlutować i zobaczymy dalej, co będzie. Troszeczkę się wyrychliłem i wyrwałem jeden pin. Tutaj mam odlutowane z tej strony. Z tej strony wypadło. I tutaj myślę, że to jest jeszcze gdzieś tam do jakiegoś elementu, a to się okazują dwa transformatorki, więc to sobie od razu zalutujemy z powrotem. Póki jeszcze idzie. No ale tak to już jest. Nie wiem, co to jest. Po drugiej stronie nic się leciało z wszystkim. Tak, dalej grota nie naprawiłem. Coś tam ostatnio kręciłem i używałem złamany grot. I korzystam dalej z niego. Ok, więc jesteśmy na etapie, zostało to na ostatnim tym pinie. Tu wyrwałem z ścieżki, ale mniej więcej teraz widzimy, jak to jest całe zbudowane. Dwa potencjometry, bo mamy 3 styki. Tu mamy ten zewnętrzny łącznik. To będę musiał wszystko wyczyścić. Te kondensatory kojarzę z tych swoich gniazdek Wi-Fi. Wszystko takie zielone. Wytrzymią parę lat, ale naciskiem na parę lat. O właśnie, tu jest transformator. Tu powinien być, to jest chyba kondensator przeciwzakłóceniowy, tylko że to jest zwykły. Powinien być Y1, czyli do powyżej 1 kV, a jest zwykły 400V. Więc gdzieś tutaj przyrzydzili troszeczkę na częściach. Transformator nie mam zamiaru sprawdzać, ale jakoś to wygląda. Ok. Czy ta cyna to jest moja wina, czy to tak było, to nie wiem. Tutaj te gluty muszę pościągać. Z któregoś wyrwałem ścieżkę z tego, więc tu będzie zabawka chyba. Tylko że to tylko chyba przychodzi tutaj w tą stronę. Więc będzie ciekawie to uruchomić. Nie wiem, czy nakręcić później filmy z składania tego. Zobaczymy. Tu widać, jak tą ścieżkę wyrwałem. Tak to jest, jak się na szybko robi i na siłę. No ale jesteśmy teraz tutaj tak bardzo blisko, żeby to sobie całe odlutować i ewentualnie rozebrać, że chyba się przyczynię do tego i tutaj spróbuję znaleźć tą śrubkę. Śrubka raczej nie będzie gdzieś tu w płytce, tylko będzie gdzieś tam dalej. Ok, tutaj nie ma. Tutaj raczej tylko będzie, te terminale będą podłączone gdzieś do układu z elektroniki, do tych półprzewodników, które robią
za przełącznik. To jakoś mocno zoksydowane. Ja tak samo to rozbiorę, tylko muszę się dorwać do tych śrubek, które tam są. Staram się, że gdzieś tu będą. No bo po co ktoś by zrobił taki duży otworek? No jedynie po to, żeby była gdzieś śrubka. I skąd wiemy, że tu będzie śrubka? Bo tu mamy negatyw śrubki. To jest 1. Teraz spróbujemy się dorwać do negatywu 2. Ok, mamy drugą śrubkę. Nie jest jakaś super duża, ale jest. No chodź. No i wypadło. Mamy dostęp do 2 śrubek. Pójdzie, lekko idzie. Więc w tym odcinku raczej tylko same rozbieranie. Wrzucę same rozbieranie. Będziecie chcieli składanie, to zrobię też składanie. Że rozebrać to jest zawsze łatwo. Tylko już sobie do pudełek dałem osobno elementy, te całe gumki i tak dalej, bo nie wiadomo, czy czasem coś nie oderwałem, więc wszystko od razu zbieram. Teraz tak, to powinno w tym momencie odejść. Nie odchodzi. No i mamy 2 półprzewodniki. No, polutowane jest kiepsko. Dajcie, damy sobie. Dobra, nie tak jak było. Widzicie, tutaj widzimy drugą stronę. Słabo zlutowane. Teraz tutaj spróbujemy dojść do tego, co to za element. Sobie odkrzywimy. Nie wiem, czy widać. Później jeszcze zrobię zdjęcie. Tutaj ten grzebień będę musiał poprawić. Tu wyrwałem z płytki, bo był słabo wlutowany. Widzicie, tutaj lutownicą nic nie ruszałem. Słabo to było tutaj oblutowane. Tutaj było słabo oblutowane. Tu wszystko będę musiał poprawić. Chyba to troszkę docenuję, bo oszczędzali niesamowicie na cynie. Tutaj tak samo widać, że praktycznie brakuje cyny. Więc biorę się za ściąganie całego tego majdanu silikonowego i powrzucam zdjęcia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie wrzucić łapkę w górę, ponieważ w sumie nie wiadomo, czy rozebrałem urządzenie nowe takiego stanu, że już będzie nieużyteczne. Możecie dać łapkę w górę, wrzucić subskrypcję, podrzucić temat komuś, kto chce coś podobnego kupić. Kupiłem to za własne pieniądze, jeszcze wybrałem nie najtańszą opcję. Były jeszcze tańsze opcje, ale kupiłem nie najtańszą opcję, licząc, że będzie jakaś jakość. A okazało się, że jest jakość. Więc like, subskrypcja i polećcie komuś znajomemu. To ja na razie dziękuję. Na koniec filmu jeszcze zdjęcia z całej rozbiórki. Trzymajcie się. Cześć. Jestem w trakcie kręcenia filmu o soft starcie. I tak ruszam sobie tym i tak myślę, kurczę, ten transformator rozlutowywałem, ale tutaj po prostu rdzeń sobie lata na transformatorze. Chińska jakość lutowania jest naprawdę wyśmienita. Tutaj tak samo widać, nie jest dolutowane. Tu wyrwałem ścieżkę, moja wina, za mocno szarpałem. Ale no naprawdę to, co jest ręcznie lutowane, do tego można się dowalić, bo reszta jest w miarę ok. Poza tym tutaj
Tutaj też teraz patrzę, że ta środkowa nóżka też nie jest dobrze wlutowana. Dopiero jak to wszystko oskuruje, będzie wszystko widać dokładnie. No ale to co ręcznie lutowane, tak samo tutaj powinny być te słupki dobrze dolutowane. Tu w miarę są. Tutaj praktycznie nie ma. Ciekawe, czy to mi się uda jeszcze uruchomić po tym wszystkim. Ale ten gratis w postaci grzechotki transformatora to jest naprawdę spoko. Ktoś się śpieszył, jak to składał sobie. No ale zobaczymy za jakiś czas. Mamy za sobą prvých 10 minút mixovaného setu Mixtape FM.